5, 4, 3, 2 i 1. Dzień dobry Państwu, Jacek Borowiak, Nordistriget, NT-Live, studio bardzo na żywo z Torunia. Bardzo jest mi miło Państwa powitać z tego wyjątkowego miejsca, nie tylko dlatego, że Toruń zacnym i pięknym miastem jest, ale z racji tego, że dziać się będą od dzisiaj przez tak naprawdę pierwszą, drugą dobę bardzo ważne rzeczy z punktu widzenia ratownictwa medycznego. Pierwsze regionalne mistrzostwa ratownictwa medycznego Pomorza i Kujaw właśnie dzisiaj się rozpoczną tak oficjalnie, już ta część administracyjna, organizacyjna już się dzieje, dosłownie 6 minut drogi stąd w jednym z hoteli już ratownicy się zebrali. Wiele osób z wielu stacji, od wielu dysponentów właśnie z tego pięknego województwa zgromadziło się właśnie w Toruniu, żeby w tym regionalnym etapie zawalczyć o kwalifikacje do Mistrzostw Polski, które, jak Państwo doskonale wiecie, będą odbywały się z początkiem września bieżącego roku, które będą organizowane przez Sosnowieckie Pogotowie. I tutaj najserdeczniej pozdrawiam pana profesora Klaudiusza Nadolnego, który jest odpowiedzialny za część organizacyjną. Drodzy Państwo, dzisiejszą audycję realizuje Łukasz Wierzba z Luka Artist Studio, któremu bardzo serdecznie dziękuję. Wydawcą audycji jest dzisiaj sekretarz redakcji NT-Live, pani Jagoda Nowa, która jest dzisiaj z nami. Macham bardzo serdecznie, obserwuje nas tutaj. Gościem jest wyjątkowa osoba. Gościnią, nie ustaliliśmy tego z panią dyrektor, jak powinien się zwracać, więc będziemy używać może zamienienia tych dwóch form. Jest z nami pani dyrektor, która gości nas w pięknym miejscu, w pięknym kompleksie, które 2 lata temu obchodziło 50-lecie swojego powstania i bardzo się cieszę, że jako zespół NT-Live jesteśmy tutaj dzisiaj z Państwem. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Rydygiera, dokładnie w Toruniu. Pani dyrektor obowiązki pełni od 7 listopada 2013 roku, natomiast funkcję dyrektora pełni od 2014 roku. Pani dyrektor posiada tytuł inżyniera uzyskany na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej oraz tytuł magistra uzyskany na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, jak również pani dyrektor legitymuje się dyplomem ukończenia studiów w zakresie administracji i zarządzania na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz w zakresie bankowości i finansów o specjalności zarządzanie finansami zakładów opieki zdrowotnej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W 2022 roku pani doktor uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych nadany na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę uwarunkowania wewnątrzorganizacyjne konfliktów na przykładzie Kujawsko-Pomorskiej Sieci Szpitali. Drodzy Państwo, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, bracia i siostry w ratowniczym świecie, naszym gościem jest pani dyrektor, dr Sylwia Sobczak, którą witam najserdeczniej w NT-Live. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie z Wojewódzkiego Szpitala w Toruniu na sali konferencyjnej, którą mamy nowo wybudowaną i na pewno kilka słów o tym dzisiaj powiem. Piękne miejsce, piękny kompleks, tak bardzo kontrastowo, bo jest jeszcze ta część starsza, która no właśnie 50 lat ewidentnie pokazuje, no ale jesteśmy w tym kompleksie nowoczesnym, pięknie wyremontowanym, praktycznie zbudowanym od zera, tak naprawdę można byłoby powiedzieć. No to robi wrażenie. Muszę powiedzieć pani dyrektor, że to chapeau bas. Jest to naprawdę fajnie zrobiona robota. Dziękuję. Dzisiaj oczywiście na to pracowało wielu ludzi, w tym również mają niesamowity udział ratownicy, ale oczywiście o tym powiem chwilę później. Natomiast faktycznie obchodziliśmy niedawno 50-lecie naszej jednostki i faktycznie jak się wjedzie do szpitala, widać tę starą część, aczkolwiek powoli się remontuje, choć ma być niedługo ponoć zburzona. Są też takie plany, więc my jesteśmy w ciągłym wręcz takiej placu budowy. No dzisiaj mamy mały oddech i zakończyliśmy w zeszłym roku największe przeprowadzki chyba w historii, bo to dzisiaj mówi się o budowaniu to jedno, ale potem zorganizowanie i też praca w kilku lat, kiedy budowaliśmy, to jest właśnie jedna rzecz, a potem ten cały etap przeprowadzek to też jest naprawdę wyzwanie dla całego zespołu szpitala, który liczy ponad 2,5 tysiąca osób.
każdy remont w domu bardzo męczy mieszkańców, domowników. Nie męczy już Pani trochę ten plac budowy, Pani Dyrektor, szczerze? Trochę chciałabym już mieć teraz oddechu, ale tutaj szczególnie no, marszałek województwa ma tyle też różnych pomysłów, że ciągle jeszcze dołożymy nasze pomysły i tak naprawdę ciągle się rozwijamy, ale tak naprawdę w medycynie chyba nie można inaczej. Dzisiaj jak nie robimy czegoś nowego, nie nadążamy za nowościami, za tym, co się dzieje, no to po prostu kolokwialnie mówiąc stalibyśmy w miejscu. My mamy tutaj tak fantastyczny zespół ludzi, że ja właściwie tylko czekam, kiedy przychodzą z nowymi pomysłami i staramy się w miarę możliwości je realizować, a na pewno pieniądze z Unii Europejskiej nam na to bardzo, bardzo mocno pozwoliły. Powiedziała Pani o blisko 2500 pracowników, którzy są ujęci w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Redigera w Toruniu, ale należy wspomnieć o Pani takim zespole no, głównym, że się tak wyrażę. Jest to lekarz naczelny szpitala, profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk medycznych, pan Marek Jackowski, zgadza się? Tak, pan profesor. Tak, i jest z nami pan Marcin Robaczewski, zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicznych, zgadza się? Zgadza się. I jest jeszcze z nami pani dyrektor, zastępca dyrektora do spraw finansowych, pani Magdalena Flisykowska. To wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Tak. Zespół, mam nadzieję, tak jak jest pięknie przedstawiony. Pani dyrektor, przedstawiłem Pani bio, Wydział Chemii, Inżynieria, Finanse, za chwilkę doktorat, sprawy związane z sektorem ochrony zdrowia. No niech Pani tutaj powie, jak to się poukładało, że teraz Pani dowodzi ogromnie wielkim szpitalem. No tutaj ta droga wydaje mi się dosyć barwna. Tak, a od 11 lat faktycznie jestem dyrektorem tutaj szpitala. Część mojego wykształcenia oczywiście z biegiem lat już jakiś była, a ostatnie jakby moje zmagania z tą nauką i doktorat z konfliktów, czasami się zastanawiam, czy jestem dobra w wywoływaniu, czy w gaszeniu, więc ale to już tak żartobliwie mówiąc. Kontrowersyjnie. Tak, natomiast faktycznie praca doktorska była na temat od początku konfliktu do jego zakończenia i rozwiązania. Dzisiaj trudno może, to słowo konflikt jest może takim trochę, powiedziałam, nie do końca chyba trafionym, bo w medycynie, w naszych strukturach to raczej mówimy o wielu negocjacjach, o wielu możliwościach rozwiązywania różnych problemów. Ja nie mówię o konflikcie, na przykład no, dyrekcja kontra pracownicy, ale też mamy różnego rodzaju, żyjemy w jednym zespole, tak jak i w każdej rodzinie, w każdym domu się trochę czasami musimy pokłócić albo posprzeczać, ale najważniejsze chyba, żeby to było tak zwane konstruktywne kłócenie się i jeżeli już dochodzi do pewnych takich sytuacji trudnych, no to staramy się je rozwiązywać, ale jest to nieodzowny element codziennego tak naprawdę życia w szpitalu. Tak, która racja jest bardziej mojsza, twojsza, trochę tak to wygląda. Trochę tak to wygląda, ale myślę, że bardzo często z tych w cudzysłowie różnych różnic zdaniowych, to wychodzą bardzo ciekawe rzeczy i myślę, że naprawdę stawiamy na to, żebyśmy mogli budować i rozwijać. Wspaniale. Pani dyrektor, zanim tak wejdziemy w ten temat regionalnych mistrzostw, to chciałbym Państwu przedstawić i pokazać, dzięki tutaj, w ogóle ma Pani fantastyczny zespół ludzi, którzy dookoła Pani są. I muszę powiedzieć, że odniosę się do tych wspaniałych pań, które dzisiaj widzieliśmy tutaj i wypiliśmy razem kawę i pomogły przygotować to całe zaplecze, ale zostało nam tutaj przyniesione dwie takie publikacje. 50 lat działalności placówki. W 1972 roku placówka powstała i tutaj te dwa albumy w sposób bardzo piękny, fotorelacje, świetne komentarze, przejrzałem już kilka przynajmniej, znalazłem tam bardzo ciekawe historie, zostały one wydane. Jak w kilku zdaniach może Pani jako szefowa takiej placówki opowiedzieć o tych 50 latach? Nie mamy pewnie na to czasu, żeby wszystko opowiedzieć, ale gdyby Pani miała wyłapać takie najważniejsze rzeczy dla siebie, to co by takiego było, bazując na takiej historii, pięknej historii i pewnie trudnej momentami? Widać, tam jest bardzo ładne zdjęcie na początku, które pomyśleli graficy, żeby tak połączyć tą starą część z nową i tak samo zawsze odnoszę pewnego rodzaju
opowieści, że naprawdę musimy bazować też na historii, musimy ją doceniać i tak naprawdę gdyby nie ta historia, oczywiście kolejne rzeczy by się nigdy nie wydarzyły. W 1972 roku trudne koleje były losu, to najpierw miało być w ogóle sanatorium, w związku z tym trochę nie było przystosowane po prostu do takich realiów szpitalnych, ale poradzono sobie w konsekwencji, zburzając różnego rodzaju, nie wiem, balkony, dostosowując różne takie możliwości szpitalne i tak naprawdę ta historia się toczyła, ale to nie budynki tworzą historię, tylko oczywiście tworzą tą historię ludzie i to ludzie po prostu zapisali piękne karty tej historii, bo dużo można mówić czy o rozwoju chirurgii, oddziałów internistycznych, kardiologicznych, neurologii, to wszystko tak naprawdę, czy pediatrii. No my jesteśmy szpitalem, proszę zwrócić uwagę, który został połączony tak naprawdę z 7 jednostek, czyli jeszcze raz przypomnę, szpital wielospecjalistyczny, szpital dziecięcy, szpital zakaźny, szpital psychiatryczny, ratownictwo właśnie, stacje pogotowia ratunkowego, stomatologia. No to wszystko tworzy dzisiaj całość i tak naprawdę po tych wielu ludzi zasłużonych jest w tej książce, wielu ludzi zapisało się na kartach tej historii. Część z tych ludzi oczywiście do dzisiaj pracuje i mają swoją naprawdę udział. Są tu osoby, które żyją, mieszkają, pracują około właśnie prawie 50 lat, także no, mogą opowiedzieć i ja często słucham tych opowieści, one bardzo, wbrew pozorom, bardzo pomagają w bieżącym zarządzaniu. Mając taką wiedzę na temat historii tego szpitala, tego co chcieli ludzie, żeby to było zrobione, nie da się nigdy o tym zapomnieć, trzeba zawsze o tym pamiętać i doceniać tych ludzi, którzy po kolei tworzyli tę historię szpitala. Szczególnie tych, których już nie ma, jest pewnie wiele miejsc, nawet tutaj, kiedy się wchodzi, są tablice pamiątkowe, są grafiki tych osób, jest krótko opisane, jakie to były osoby, jak się nazywały i w takich momentach też warto im gdzieś nawet w głowie podziękować, że tworzyły podwaliny takiej świetnej placówki, w ogóle medycyny w Polsce. Tak więc to jest chyba też bardzo cenne. Bym powiedziała, że tak, podwaliny medycyny i nie umniejszałabym tutaj właśnie, że w Polsce nawet niektóre mamy dokonania na skalę też europejską, w tym dzisiejsze dokonania, które mamy tutaj w szpitalu, kilkoma takimi naprawdę rzeczami możemy się wręcz pochwalić. I też uważam, że takie upamiętnienie tego, co ktoś zrobił, jak zasłużył, to jest bardzo ważne. I nawet taka mała tabliczka, ale często wspominamy, spotykając się w takim większym gronie lekarskim, pielęgniarskim, czy przy różnych uroczystościach związanych z uroczystościami właśnie szpitalnymi, chętnie wspominamy. To jest po prostu historia, to wszystko się toczy. Co każdy mieszkaniec państwa, województwa, tego obszaru tutaj powinien wiedzieć dzisiaj o szpitalu, o Wielowojewódzkim Szpitalu Zespolonym, zarówno jako obywatele, jako mieszkańcy i my medycy pracujący w medycynie przedszpitalnej. Tak więc takie dwa w jednym pytania, co na dzień dzisiejszy powinniśmy przekazać To, co mieszkańcom? chciałabym przekazać, to na pewno to, że dzisiaj po połączeniu tych jednostek w roku 2010 i 2013, co wcześniej wspomniałam, to, że możemy dzisiaj się naprawdę nazwać szpitalem kompleksowym. To, o czym się mówi w każdej dziedzinie, mówimy i w POZ-ach, i w różnych miejscach mówię o kompleksowości i tak naprawdę mamy tą kompleksowość, bo jeśli funkcjonują na przykład samodzielnie szpitale psychiatryczne, no część szpitala psychiatrycznego mamy taki wąski wycinek, ale są choroby somatyczne. Nie ma problemów z konsultacjami. Jesteśmy naprawdę jednostką, która jest kompleksowa, stawia na rozwój, mamy bardzo wysokiej klasy sprzęt na skalę europejską. Byłam w wielu szpitalach na terenie Europy i naprawdę nie mamy się dzisiaj jako Polacy z czego wstydzić. Także jesteśmy na pewno i jeszcze dodatkowo jesteśmy jednostką, która stawia na działalność naukową i dydaktyczną. No, to jest bardzo ważne, żebyśmy mogli kształcić nowy personel i tu mówię o lekarzach, pielęgniarkach, ratownikach. My mamy ponad 5000 praktykantów w ciągu roku. No, to jest taka dość zacna liczba. Ogromne wsparcie dla państwa szpitala. Tak, ogromne wsparcie, ale też duże poświęcenie personelu, który musi jednak poświęcić czas, oprócz pacjentowi, też
żeby na młodzież sferę nauczyć. dydaktyczną, żeby coś przekazać. I to wszystko tutaj się toczy. No właśnie lekarz naczelny szpitala, pan profesor Rackowski, jest przecież zarówno klinicystą, ale też jest wykładowcą tutejszego uniwersytetu, tak? Więc to jest dobry przykład, że łączymy klinikę, łączymy pracę z pacjentami i dydaktykę na tym wysokim poziomie, nie tylko z punktu widzenia uczelni wyższej, ale również jeśli chodzi o rankingi w Polsce, to jednak uczelnie, zarówno ta toruńska i bydgoska ma bardzo wysokie. Tak więc tu też muszę pogratulować Państwu tej współpracy między klinikami a uniwersytetem. To znaczy się tak, no my jesteśmy uniwersytecką kliniką, mamy 6 klinik i katedr. I katedry mamy, jeśli chodzi o nasz szpital, oczywiście Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Natomiast no, bardzo ważne, żeby dzisiaj naprawdę stawiać na to młode pokolenie, żebyśmy zachęcali, ale żeby lekarze, pielęgniarki no, mieli możliwość takiej pracy nie tylko no, wirtualnej, często się teraz mówi, ale tej z pacjentem. I chyba to jest najważniejsze. Tu można na żywo, na żywym organizmie, tak trochę może to jest, brzmi dziwnie z jednej strony, no ale taka jest prawda, że tylko wtedy możemy naprawdę ludzi nauczyć i tu mamy naprawdę wysoki poziom, łącznie z tym, że prowadzimy dużo zajęć dla anglojęzycznych studentów. Ten English Division się tutaj dzieje i ma się dobrze. Ma się dobrze. Pani dyrektor, a ten przekaz dla ratowników medycznych, dla ludzi, którym poświęcone jest wydarzenie, o którym za chwilkę już będziemy mówić bardzo szczegółowo, to co ma Pani do przekazania dla osób zajmujących się medycyną przedszpitalną z punktu widzenia działalności szpitala? Ja bym podzieliła to na takie 2 etapy. To znaczy pierwsze to ten cały no, system Państwowego Ratownictwa Medycznego i to, co my dysponenci jesteśmy dysponentami karetek i tu ta praca ratowników i ta praca ratowników na SOR-ach, izbach przyjęć. To z jednej strony wiadomo, że się zazębia, bardzo dobra współpraca jest potrzebna, no my w szpitalu mamy około 200 ratowników, więc jest to całkiem pokaźna grupa osób. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to jest z punktu dzisiaj widzenia bardzo trudna praca, którą absolutnie należy docenić. Wiele rzeczy zostało jakby wprowadzonych tak trochę ad hoc, z wieloma oczywiście musimy, legislacyjnie są zrobione, natomiast tak naprawdę na żywo trzeba sobie z nimi radzić, z wieloma przepisami, dostosowaniami. No mamy też komfortową sytuację, że jak wchodzą jakieś przepisy, nie wiem, o podaniu nowego leku, to nasz personel ma możliwość przeprowadzenia szkoleń, uzupełnienia swojej wiedzy, no bo jesteśmy właśnie szpitalem kompleksowym, współpracujemy i bardzo sobie pomagamy. Ale dzisiaj jest to naprawdę bardzo trudny, a tak z drugiej strony można powiedzieć też wszyscy, którzy przychodzą na SOR, to taka wizytówka szpitala. To pierwsze wejście jest bardzo ważne, to co zostanie tam zdziałane, no przekłada się też na dalszą pracę wielu oddziałów, także bardzo trudny odcinek szpitala, ale no dzisiaj bardzo potrzebny. A czy wydaje się Pani, że Pani placówka, Wasza placówka jest atrakcyjnym miejscem zarówno dla studentów ratownictwa medycznego, pielęgniarzy, pielęgniarek, którzy chcą kierunkować się w kierunku właśnie medycyny ratunkowej? I dlaczego? Dlaczego akurat powinni wybierać taki szpital jak Państwa? Dlaczego oddział ratunkowy właśnie tutaj? Dlaczego zespoły wyjazdowe podlegające pod placówkę właśnie Państwa? Bardzo ciekawe pytanie. Ja myślę, że oczywiście chciałabym, żeby był atrakcyjny szpital i myślę, że jednak jest atrakcyjny, bo dzisiaj mówimy też o pokoleniu nie tylko tym, które już funkcjonuje, ale mamy tak zwane pokolenie Z, które jest, wszyscy o nim piszemy, są różnego rodzaju prace naukowe i do nich musimy szczególnie dotrzeć, ale myślę, że dzisiaj bardzo ważne jest tak, gdzie pracujemy, czyli sama ta otoczka, jakie warunki mają pracy. Dzisiaj w tym szpitalu ja chętnie bym Państwu pokazała, tego się dzisiaj nie da, ale mamy właściwie światowe standardy na naszym SOR-ze, gdzie w końcu doczekaliśmy się po wielu latach i tak jest w wielu SOR-ach ciasnoty, no to dzisiaj mamy przestrzeń, mamy łóżka intensywne, mamy obserwacyjne, mamy wszystkie obszary, tak jak należy, zgodnie z rozporządzeniem i wszystkie to ułatwia na pewno pracę personelowi. I dlatego zachęcamy. Jest fantastyczna ekipa zarówno na ratowników w karetkach jeżdżących, jak i na naszym SOR-ze i dlatego też warto dla tej atmosfery do nas przyjść. Także tutaj zachęcam jak najbardziej. Jakby młodzi ludzie pokolenia, o którym Pani powiedziała, to drodzy Państwo, nie ma lipy. Po prostu jest okej, trzeba przyjść tutaj pracować. I pracować.
No właśnie, a dla Pani, kiedy Pani obserwuje system ochrony zdrowia w Polsce i kiedy Pani zastanawia się nad medycyną przedszpitalną, to jakie Pani ma spostrzeżenia? Gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o medycynę przedszpitalną i co by Pani rekomendowała, no właśnie na legislację, na przyszłość, tą ratowniczą i tą w prehospitalu i tą wewnątrzszpitalną? Ma Pani jakieś przemyślenia, mając z tyłu głowy wiele innych komórek oczywiście swojego szpitala, ale jeśli chodzi o ratowników, to jakie Pani ma tutaj? To znaczy z jednej strony oczywiście, że można poprawiać różne rzeczy, ale dzisiaj bardzo ważnym elementem też jest postawienie, bo cały czas mówimy o doskonaleniu, dokształcaniu. Czasami zapominamy na przykład o takim czymś jak, jakby to powiedzieć, no, takich kompetencjach miękkich. Dzisiaj ratownik medyczny, zarówno na SOR-ze, jak i właśnie, gdzie musi podejmować często bardzo szybkie decyzje, jest też tym człowiekiem, w którym chce drugi człowiek, ten, który jest ciężko chory, poszkodowany, zobaczyć. I myślę, że też nastawienie na przykład kształcenia na trochę więcej takich kompetencji miękkich, bo no, nie będziemy się oszukiwać, że pacjenci są i roszczeniowi, ale są też tacy, to często, może nie często, czasami czytamy podziękowania i bardzo się z tego cieszymy. Natomiast trzeba zmienić trochę mentalność, ale to, co najważniejsze, chyba to musimy cały czas kształcić i przekazywać naszemu społeczeństwu, dlaczego, jak wygląda system Państwowego Ratownictwa Medycznego, do czego on służy i do czego służą SOR-y. Dzisiaj te oblężenie SOR-ów no jest niespotykane i tak samo jak są wezwania karetek, no, które nie są celowane tak naprawdę. To kształcenie społeczeństwa, to w drugą stronę. Natomiast co do takich szczegółów, czy byśmy zmienili coś w jakiś, to myślę, że to jest jakby na ten moment drugorzędna sprawa. No a jeśli chodzi o cały system i to już nie tylko, to jakby będzie kolejne losy, no to odwrócenie tak zwanej piramidy świadczeń w Polsce, która jest naprawdę postawiona do góry nogami, bo tak naprawdę cały obowiązek i cały główny nacisk jest na szpitale, a piramida powinna się zaczynać od podstawowej opieki zdrowotnej i jeżeli tam byśmy mieli zatrzymane i w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, to tak naprawdę już ten fragment szpitalny byłby faktycznie tą górą tej piramidy, i pewnie poradzilibyśmy sobie dużo prościej z wieloma wyzwaniami, no bo nie mogę mówić o problemach, bo problemów nie mamy, mamy wyzwania. I z tymi wyzwaniami na pewno byśmy sobie poradzili dużo, dużo lepiej, gdybyśmy mieli uświadomione społeczeństwo, jak ważny jest to system. Chciałbym bardzo powiedzieć, że Pani przemyślenia są bardzo innowacyjne i nikt o nich wcześniej nie słyszał, ale z wieloma specjalistami zajmującymi się systemem ochrony zdrowia w Polsce, z którymi rozmawiam, bardzo często pojawiają się właśnie takie przemyślenia. Tak więc, drodzy Państwo, jeżeli tak wielu dyrektorów, dysponentów, specjalistów zarządzania w ochronie zdrowia mówi o tych kwestiach, to halo, legislacjo, może już warto czerpać z tych definicji i z tych Waszych propozycji. Tak więc jestem przekonany, że takie pomysły czy takie rekomendacje, jak przekazuje również Pani dyrektor toruńskiej placówki, no jestem przekonany, że warto brać pod uwagę. Jeszcze dzisiaj tylko przepraszam, jedną rzecz, którą bardzo ważną muszę dodać i chyba to jest ten moment, w którym to trzeba powiedzieć. To jest ten moment, dobrze. To jest kwestia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. No uważam, że naprawdę apel wielki do wielu ludzi, do których ta legislacja należy, nie jest to sprawa szpitali, SOR-ów, ratownictwa. To nie może być tak, że leczymy tak naprawdę katar w wielu wypadkach, tylko tutaj wręcz apel skierowany żeby nie podlegało to pod szpitale i nie drążyć tematu, żeby przy SOR-ach te nocna i świąteczna opieka zdrowotna była. To nie jest to miejsce. My jesteśmy przeznaczeni jednak do tego, żeby najcięższych pacjentów leczyć, ale żeby mieć dla nich czas, wszyscy wiemy, potrzebujemy na SOR-ze mieć naprawdę wyselekcjonowanych pacjentów, tych, którzy tej pomocy potrzebują, a nie tylko przekazywania sobie pacjentów tak naprawdę między nocną i świąteczną opieką, a SOR-ami czy izbami przyjęć. To myślę, że bardzo poważny problem. Pani apel, który w tym momencie padł, jest o tyle, drodzy Państwo, bardzo ważny, żeby wszystkie placówki, mniejsze czy większe szpitale, nie tylko o najwyższym poziomie referencyjności, ale również te mniejsze, powiatowe, bo nie tylko na wielkich miastach Polska się kończy, zadbały też o ten przekaz, o którym teraz Pani powiedziała, jak bardzo ważne jest kształcenie społeczeństwa, żebyśmy mówili o tym wszystkim właśnie pośród mieszkańców, pośród różnych imprez, wydarzeń, do czego system medycyny przedszpitalnej
jest, do czego Państwowe Ratownictwo Medyczne zostało skonstruowane, właśnie nie do tego, żebyśmy leczyli ten katar, czy inne problemy, które są dedykowane nocnej i świątecznej opiece, czy POZ-owi, ale tam za tymi zamkniętymi drzwiami dzieją się naprawdę rzeczy bardzo poważne, więc przyłączamy się do apelu pani dyrektor i namawiamy wszystkie placówki w Polsce, żebyście, drodzy Państwo, wraz z rzecznikami prasowymi, działami PR, tworzyli też taką narrację i przekaz do tego, żebyście mogli edukować również mieszkańców swoich terenów. Pani dyrektor, w 2022 roku, kiedy szpital obchodził swoje 50-lecie, obroniła Pani swój doktorat i raz jeszcze go przypomnę, uwarunkowania wewnątrzorganizacyjne konfliktów na przykładzie Kujawsko-Pomorskiej sieci szpitali. Badała Pani m.in. takie aspekty jak struktura organizacyjna, styl zarządzania, komunikacja między pracownikami oraz polityka personalna. To brzmi bardzo groźnie, ale jednak Pani się tego podjęła. W ogóle szacun za to, nie? Wnioski, jakie Pani uzyskała, przejrzałem Pani pracę, wskazują na kluczowe czynniki wpływające na występowanie konfliktów, takie jak struktura organizacyjna, styl zarządzania, komunikacja szpitalna, wewnętrzna oraz ta polityka kadrowa. Praca podkreśla, drodzy Państwo, konieczność wprowadzenia skutecznych strategii zarządzania konfliktami i lepszej komunikacji wewnętrznej, aby poprawić efektywność funkcjonowania szpitali. Brawo, szacun za to. Brzmi poważnie. Brzmi poważnie. Jak czytałem, to mówię, no naprawdę musiała Pani mieć takie w sobie dużo zawzięcia, żeby taki trudny temat wziąć na tapet. No ale tak po ludzku, po ratowniczemu, do czego Pani przemyślenia, wnioski mogłyby się przydać w PRM-ie, zarówno w tym przedszpitalnym i wewnątrzszpitalnym? Ja myślę, że praca też pokazała, bo to oczywiście było na podstawie tych 30 szpitali w województwie kujawsko-pomorskim, myślę, że jest to reprezentatywna jednak grupa. Duża ilość. Jednak takie zostały tam pokazane, ja nawet się zastanawiałam, czy krótkich artykułów na ten temat nie wydać, bo podzielić się informacjami, jak bardzo duży wpływ różnego rodzaju relacje mają na naszą pracę i na tą efektywność pracy. To jest chyba ważne, ale no, myślę, że też bardzo ważne i chyba to dla menadżerów służby zdrowia i nie tylko, jest tak zwana kultura organizacji. To jest taki temat, który trochę jest traktowany po macoszemu, nie każdy wie, o co chodzi, ale generalnie budowanie kultury organizacji to jest wiele lat i trzeba konsekwentnie pewnego rodzaju wdrażać czy systemy różnego rodzaju premiowania, czy komunikację właśnie, wiele takich czynników, których nam to później ułatwi same zarządzanie jednostką, ale też no, spowoduje mniej konfliktów, mniej jakichś trudnych sytuacji, które się odbywają, a powiem więcej. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że ekipa Wojewódzkiego Szpitala w Toruniu, ekipa ratowników medycznych, to jest taka moja ekipa, która jak tylko mam jakieś trudne zadanie albo bym powiedziała nadzwyczajne, to oni zawsze są w gotowości. I to miałam okazję przećwiczyć w pandemii, gdzie naprawdę była grupa ludzi, ja tu powiem, może taka anegdota trochę będzie, ale spotykam pewnego rodzaju i idzie ratownik, bo u nas punkt był punkt szczepień był w AOS-ie, w poradniach i musiał kawałek przejść do apteki, żeby nosić szczepionki, oczywiście z lodówek, do miejsca, gdzie były podawane. W pewnym momencie po prostu musiał tyle razy iść, że patrzę, on idzie po chodniku bez butów. Po prostu był już tak zmęczony, że nawet butów nie mógł włożyć, tylko chodził i swoje zadanie po prostu tak ludzie wtedy w pandemii i tak ratownicy naprawdę stanęli na wysokości zadania. W ogóle personel oczywiście cały, ale tutaj mieliśmy takie swoje tajemnice, gdzie naprawdę stanęli na wysokości zadania. Drugie takie miejsce, nie było znaczenia, czy to jest, że tak powiem, niedziela, sobota, jak mieliśmy przeprowadzki, przeprowadzaliśmy SOR, gdzie niestety nie zgodzono nam się na praktycznie zamknięcie w ogóle SOR-ów, więc jakby funkcjonowanie równorzędne dwóch SOR-ów było pewnego rodzaju no, dużym wyczynem. I tak. I jeszcze na dodatek to też była sytuacja specyficzna, grudzień, gdzie w Kujawsko-Pomorskim zrobiła się tak zwana gołoleć, i mnóstwo ludzi miało wypadki, oprócz samochodowych to oczywiście jeszcze takie zwykłe wypadki ortopedyczne i chirurgiczne głównie, po prostu mieliśmy zawał na sorze, jak to się mówi kolokwialnie, także i pracowali, wszyscy się stawili, pracowali całą ekipą
i naprawdę są panowie, chłopaki i dziewczyny Tak do zadań jest. specjalnych. Bo to nie tylko panowie, ale dziewczyny, Oczywiście. panie, dziewczęta są z nami. Są z nami również widzowie i słuchacze INT Live. Krajowe Stowarzyszenie Ratowników Medycznych pozdrawia nas, macha do nas. Bardzo jest nam miło, drodzy Państwo, że jesteście z nami. Pan Wiktor Kotwica pozdrawia nas również. Wiktor jest jednym z naszych stałych widzów i słuchaczy, którzy bardzo regularnie do nas zagląda. Koniecznie napiszcie w komentarzach, skąd nas dzisiaj, drodzy Państwo, słuchacie, skąd nas dzisiaj oglądacie. Drodzy Państwo, dzisiaj o godzinie 15:15 tutaj pani dyrektor wraz z zaproszonymi gośćmi otworzy oficjalnie pierwsze regionalne zawody w ratownictwie medycznym Pomorza i Kujaw 24-26 czerwca. Czym dla pani jest to wydarzenie i dlaczego dała się pani namówić, i tylko szczerze, żeby przygotować taką dużą rzecz, bo to jest naprawdę duża rzecz. To czym jest i dlaczego się pani zgodziła? Tak, to trochę inaczej było. Po pierwsze jest to dla nas wielkie wyróżnienie i tak to traktujemy. I to tak naprawdę my biegaliśmy o to, żeby takie zorganizować zawody. Nie mieliśmy wcześniej dużo możliwości właśnie logistycznych, ale w końcu się udało i to powiem, no, dla nas naprawdę, dzisiaj mogę tylko powiedzieć, że wielkie wyróżnienie, że takie zawody właśnie zostały powierzone organizacja naszemu szpitalowi. Myślę, że duże zadanie, ciężkie, ale że jak zwykle poradzimy sobie z tym. To było takie, żeście się bardzo mocno o to starali? Jak to, no może pani trochę zdradzić faktów, jak to działa od kuchni? Czy to tak jest, że trzeba tam sobie to wydreptać, wychodzić? Troszkę trzeba wydreptać, troszkę czyli wychodzić, po to wcale poszliście. nie zupełnie. Właśnie do tej pory nam się to nie udawało, ale teraz tak naprawdę trochę naciskaliśmy z tego względu, że no dzisiaj mamy możliwości chociażby w tej sali przyjąć grupę ludzi, prawie tam 150-200 osób, tak, blisko 200 osób. i blisko 200 osób i mamy takie możliwości też techniczne. No, ja jestem trochę przeciwnikiem pewnego, jeżeli nie ma warunków, no, wynajmowania powierzchni, takie, oczywiście, że to się dzieje też, ale na dzisiaj, ponieważ mamy takie warunki i chcemy się pochwalić nad szpitalem, to trochę drążyliśmy temat i udało się. Powiem Państwu, że to chcieństwo mnie zawsze bardzo tak kręci. Ja wiem, że facetów powinny kręcić inne rzeczy niż chcieństwo, ale mnie kręci chcieństwo, jak widzę, że ktoś chce i się angażuje i potem na drugim banerze widać to wszystko, co będziemy o 15:15 Państwu pokazywać i te osoby, które będą występowały i te panele i dyskusje i sam przebieg ćwiczeń, to jestem Pani bardzo za to wdzięczny i w imieniu naszych ratowników medycznych w Polsce, różnej maści, czy w strukturach KPP, czy tych troszkę wyżej, może nie w hierarchii, ale wyżej w systemie, w prehospitalu, w SOR-ze, wszędzie tam, gdzie ratownicy medyczni są, to bardzo Pani dziękuję za to zaangażowanie, za to poświęcenie, bo dla nas to jest ważna informacja, że dyrektorom się chce, że dysponentom zależy. No i właśnie, to powinno zależeć Pani na jakości, nam, czy może NFZ-owi, czy ministerstwu, który za to wszystko płaci? Jak to wygląda? Czy nam na pewno musi na tym zależeć, żeby coś wyszło w natomiast my powinniśmy być, nie wiem, czy im zależeć, ale na pewno powinniśmy być dobrze wynagradzani za to, co robimy, bo tak naprawdę no, dżentelmeni o pieniądzach często nie mówią, ale mimo wszystko, wszystko to te pieniądze do pewnych realizacji celów są potrzebne. Jasne. I dzisiaj wiele i tak się poprawiło, oczywiście, jeśli mówimy o tym NFZ-cie i o dysponentach. No jeszcze jest wiele do zrobienia, ale myślę, że tu już idziemy w dobrym kierunku i tylko kibicuję wielu rozwiązaniom. A proszę mi powiedzieć, pozdrawiają nas kolejni widzowie, kolejni słuchacze. Jędrzej Smokowski, który nas napisał, pozdrawiam, Jacku, czy można Was odwiedzić w Toruniu? No jasne, zapraszamy. Toruń jest spoko, tu jest fajnie. Ja wiem, że Toruń się różnie Państwu kojarzy, ale zostawmy te przemyślenia, zostawmy. To jest naprawdę bardzo fajnie, zachęcamy Państwa do tego, żeby tutaj zajrzeć. A co te regionalne mistrzostwa dają albo mogą dać placówce Państwa? Nie tylko z punktu widzenia tego, że jest materiał na Facebook, Wasz profil czy na stronę, żeby się zareklamować, ale może z punktu widzenia akademickiej i tej klinicznej i takiej zarządczej. Co to może dawać, żeby może też zachęcać innych
do tego, żeby organizowali takie miejsca? Znaczy się, generalnie zawsze jestem zdania, że taka platforma wymiany doświadczeń to jest to, co tak naprawdę jest najistotniejsze, bo dzisiaj oczywiście zawody to będą konkurencje, no nie chcę mówić, że to będzie zabawa, ale też powinniśmy to, bo poważnie wszyscy podchodzą do tematu, kiedy muszą zrealizować pewne rzeczy i pewne zadania, natomiast tak naprawdę to jest niesamowita platforma wymiany doświadczeń, gdzie się mogą podzielić swoimi spostrzeżeniami, mogą z sobą wspólnie tego czasu, tak naprawdę jak się pracuje w tej sferze medycznej, często tego prywatnego jest niewiele, więc organizacja takich zawodów też daje dużo możliwości takiej właśnie wymiany doświadczeń. Mogą się ludzie spotkać, powymieniać swoje spostrzeżenia, mogą coś zobaczyć, co jest u innych inaczej, mogą coś u siebie później przekazać danemu menadżerowi, dyrektorowi szpitala, że a tam widziałem coś takiego fajnego, może też byśmy spróbowali. I to działa. Działa to na menadżerów, więc zachęcam i jeżeli coś się będzie podobać u nas, to też kopiujmy to, co jest dobre. A Pani jest podatna na takie sugestie? Jak przyjdzie na przykład Karol, który tutaj jest szefem zespołu organizacyjnego i powie, Pani dyrektor, oni tam mają, to może u nas też to tak działa? To zależy oczywiście, tak łatwo to nie będzie, ale trochę bym powiedziała taki przydomek moich dzieci, gadżeciara, no coś o tym mówi, że jednak jak pokażą, że coś możemy kupić i co konkretnie z tego mamy, jeszcze jak powiedzą, że jedyne w Polsce albo jedynie tu, no to ja pewnie się zgadzam. Dobrze, to nie tylko te przysłowiowe toruńskie pierniki, ale może jedne z najwyższych standardów w medycynie przedszpitalnej i ratownictwie też będą tutaj się rodziły. Tego Państwu bardzo życzę i trzymam kciuki i będziemy sprawdzać. Zapraszam. Pani dyrektor, jakby zbliżając się do końca naszej rozmowy, bo o 15:15 tu będzie uroczyste otwarcie, za chwilkę ten tłum, który tam już się zbiera, wyważy te drzwi i powiedzą, że nasz czas się skończył. To jednak ostatnie dwa wątki. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę, o pieniądze. Czy szpital posiada własne środki na przygotowanie takiego dużego przedsięwzięcia, które jest ogromnie duże, bo i logistyka, i hotele, i noclegi, i to wszystko, co jest tutaj, czego Państwo nie widzicie, czy to musi być naprawdę ogromna współpraca z partnerami? Jak to wygląda? Bo jest Pani też finansistką, jest Pani nie tylko zarządzającą tą dużą placówką, ale też zna się Pani na liczbach i finansach. No, nasze 600 milionów budżetu też jakoś udaje nam się opanować, więc takie zawody nie było aż tak trudno, aczkolwiek bez wsparcia partnerów byłoby pewnie trudno, a poza tym lubimy mieć partnerów, lubimy mieć sponsorów, jeśli tylko mogą nam pomóc, to my chętnie przyjmujemy, natomiast całą organizację to bardzo fajnie, że cały zespół po prostu się w to wdrożył, natomiast no mówię, jeśli możemy mówić o sponsorach i po prostu naszych patronach medialnych i patronatach honorowych, no to faktycznie tutaj i marszałek województwa, i wojewoda, i prezydent miasta Torunia, i NFZ no, skusili się na nasze prośby, tak mogę powiedzieć, i myślę, że nie będą żałować. Teraz Łukasz Luka Arti Studio, nasz realizujący dzisiaj audycję, można trochę wyostrzyć, tam chyba ta ostrość trochę nie łapie. Pokazuję Państwu, teraz jest ostrzej. Teraz możecie Państwo zobaczyć między innymi partnerów i tych biznesowych, i właśnie fundusz, i firmy mniejsze, większe, i platformy edukacyjne. No, powiem też szacun dla Was, dla Państwa, żeście zgromadzili tych wszystkich dobrze życzących Wam ludzi, instytucji, co się przełoży na efekt, który będziemy widzieć dzisiaj, jutro i będziemy kończyć zmagania w środę. I raz jeszcze, Pani Dyrektor, na Pani ręce chciałem bardzo podziękować i pogratulować zespołu, który jest, ale też szczególne wyrazy uznania dla tych wszystkich osób, które my żeśmy się poznali. Pan Mateusz, informatyk, pan Michał Borowczyk, Karol, który tutaj nas przyciągnął. Wspomniałem nasz zespół, jest i Jagoda Nowak, i jest Łukasz Wierzba, ale chciałbym na Pani ręce złożyć wielkie podziękowania dla Pani kierownik, Pani Joanny Małkiewicz, Pani magister, starszej referent, jeżeli dobrze pamiętam, tak dokładnie napisane. No, zaopiekowała się z nami świetnie. I kawa, i herbata podana, żeby gardła wytrzymały, i te panie, które tak to wszystko pięknie przygotowały. No, powiem Pani, jak w domu. Tak więc gratuluję zespołu, naprawdę. Bardzo dziękuję, na pewno przekażę.
Mamy bardzo dobry czas. Proszę mi powiedzieć, niech Pani zdradzi, ma Pani jakąś ciekawostkę przygotowaną na rozpoczęcie? Coś nam może Pani tutaj przekazać jeszcze na te parę minut przed rozpoczęciem oficjalnym? Czy wszystko jest pod ogromną tajemnicą jeszcze pochowane? Jak rozpoczniemy dzisiaj otwarcie? No myślę, że będzie oczywiście bardzo sympatycznie przede wszystkim i tego sobie życzymy. Natomiast ja na pewno będę chciała życzyć wszystkim, którzy tutaj przyjadą do Torunia, wszystkim ratownikom, żeby z jednej strony rywalizacji to oczywiście i żeby może ten puchar fair play nie był potrzebny, bo to jest zawsze taki moment, ale życzę również, żeby fantastycznie się bawili, poznali Toruń i wrócili do niego. I jak mówił, my mamy takie hasło "lubię tu być", które mówi Keanu Reeves, także lubię tu być, wrócą do Torunia i poznają go też z innej strony ciekawej, takiej jakie jest miasto i nasze województwo. Kilka lat temu miałem okazję tutaj spędzać wieczór sylwestrowy i sylwester w towarzystwie dwóch czołowych zespołów rockowych, Kobra Nocka, zespół Dżem, piękny klub muzyczny tutaj w Toruniu, niesamowite wrażenia i spotkania wielu fantastycznych osób w tej części kulturalnej, muzycznej, ale dzisiaj to się będzie działo, bo te 30 zespołów, które się zgłosiło, to będzie tutaj naprawdę ostry ratowniczy szum. Zaraz jeszcze Pani dziękuję za ten szum i za organizację. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam Państwa. Oczywiście zapraszam do Torunia, nie zapraszam do szpitala, ale jak już będziecie musieli z niego skorzystać, to na pewno udzielona zostanie fachowa pomoc, ta przedszpitalna, szpitalna, ale oby nie była potrzebna. Jasne. Pani dyrektor, mamy dwie części takie, które są nieodzowną, dwa elementy, które są nieodzowną częścią naszej działalności. Pierwszy to jest taki, że wręczamy naszym wszystkim gościom taki odblask, żebyście byli Państwo dobrze widoczni. Jak będzie Pani gdzieś na jakichś super wakacjach, niech Pani strzeli koniecznie fotę i wstawimy na Face'a i będzie, że jest reklama. To jest pierwsza rzecz i proszę być w ten sposób jeszcze bardziej bezpieczną. A druga rzecz, która jest dla nas bardzo ważna, to w holu przygotowaliśmy takie miejsce, gdzie są krówki nordiskowe, jest smash norweski, gdzie można spróbować i będę Panią prosił, żeby Pani złożyła podpis na naszym banerze. Dołączy Pani do tego grona fantastycznych osób, które przez ostatnie 4 lata już w ponad 100 odcinkach NT Live się pojawiły. I raz jeszcze dziękuję Pani za to, że poświęciła nam Pani dosłownie ten czas bardzo gorący, krótko przed otwarciem mistrzostw. Bardzo serdecznie dziękuję, uwielbiam krówki, zaraz się podpisuję. Dziękuję Państwu, do zobaczenia i zapraszam do Torunia. Tak jak powiedziałem, drodzy Państwo, za pół godziny kolejne wejście, 15:15. Pierwsze regionalne zawody w ratownictwie medycznym Pomorza i Kujaw wraz z Panią dyrektorą, oficjele, ale przede wszystkim medycy prehospitalu i intrahospitalu spotkają się tutaj, żeby rozpocząć te wspaniałe wydarzenie. Namawiam do tego, bądźcie z nami, aż mi normalnie gęsia skórka wyskoczyła. Bądźcie z nami, obserwujcie, patrzcie, co się wszystko dzieje. Oglądajcie posty na Instagramie, Facebooku, na YouTubie również i chyba na LinkedInie też jesteśmy. Tak? Jesteśmy na LinkedInie. Audycję zrealizował dla nas Łukasz Wierzba z Luka Artist Studio i wydawcą dzisiejszych wejść wszystkich jest Pani Jagoda Nowak, sekretarz redakcji NT Live. Jacek Borowek, macham do Państwa najserdeczniej. Do usłyszenia i zobaczenia za pół godziny.